Cześć, z tej strony Kolder. Pokażę Ci dzisiaj, jak napisać prosty tryb obrony zamku w Górniczej Dolinie na nowej platformie Gothic Together. Zacznijmy od naszego pliku GameMode.TypeScript. To jest tak jakby serce naszego trybu. Tutaj mamy obsługę wszystkich callbacków, czyli takich wydarzeń związanych z naszymi graczami i na przykład kiedy grasz dołączy na serwer, kiedy grasz wpisze jakąś komendę i tak dalej. Tutaj nie będę tego dokładnie omawiał. Wszystko oczywiście będzie w dokumentacji. Natomiast co tu się mniej więcej dzieje, to bindujemy sobie F1. To, że to jest F1, można sobie łatwo sprawdzić na dokumentacji wirtualnych klawiszy w Microsoftie. 0.70 to jest F1. Na F1 wywołuje się komenda Open Menu. Czyli tak naprawdę to jest taki skrót, tak? Gracz mógłby sobie na czacie napisać Open Menu, ale my sobie robimy, że pod F1 to się jakby samo napisze. I potem sobie robimy jakąś tam magię HTML-ową, to na razie nie jest tak naprawdę nie jest tak naprawdę ważne. I jak sobie przyjdzie komenda Open Menu, to pokazujemy HTML. Czyli tak naprawdę ten start to jest tylko i wyłącznie test overlaya, czyli wchodzimy do gry, naciskamy nasze F1, to powinno nam otworzyć menu z localhost 3000. To jest taka jakby kod paczki startowej. I teraz tak. Co my mamy w ogóle pod tym localhost 3000? No taką stronkę, czyli bardzo przykładową stronę, jakiś tam napis, jakieś 2 batony i tyle. Ten overlay jest dodatkowo dołożony taki malutki pliczek development CSS, który troszeczkę nam próbuje udawać grę, tak? Czyli po prostu ustala tło na jakiś screen i tak dalej, żeby to troszeczkę bardziej wyglądało i było prostsze do tworzenia w przeglądarce. No i teraz tak. Co byśmy chcieli zrobić? Robimy sobie nasz tryb atakowy, w którym bronimy się przed orkami. Czyli zaczniemy od tego, że jest taki przycisk, który będzie nam dodawał do mapy paladyna, tak? Czyli będziemy chcieli sobie móc kliknąć dodaj nam sojusznika i wtedy koło nas zrespi się sojusznik i na przykład będziemy mieli limit, że 4 sobie rozstawiamy, to są nasze takie wsparcie. No dobra. Domyślnie wrzuciłem jakieś tam 2 przyciski, no ale powiedzmy, że nam się nie podobają. Jest tutaj wrzucone Tailwind, niektórzy pewnie znają, ale większość nie. To jest taki powiedzmy framework do stylowania i on ma taką na przykład podstronkę, w której można wyszukać tak naprawdę każdy element UI-u i sobie po prostu go skopiować. Czyli na przykład moglibyśmy sobie tutaj napisać baton, obejrzeć sobie, które tu nam się podobają. No nie wiem, no, żadne nie są specjalnie gotikowe, nie oszukujmy się, ale powiedzmy, że nam się bardzo ten podoba. Okej. No niech będzie, że nam się podoba, tak? No i tu mamy jego kod. Jedyne co musimy zrobić, to sobie skopiować to, cyk, wracamy sobie do naszego trybu gry i mamy sobie folder React, czyli tak naprawdę właśnie ten React to jest framework do webu, w którym budujemy sobie strony, tak? Czyli tutaj mamy sobie taki plik app.txt i tutaj możemy sobie zobaczyć, że są te nasze 2 przyciski. Test 1, test 2. Jak sobie tutaj coś zmienimy, tak? To automatycznie się nam też tutaj zmieni. Cyk, tak? No i nam się te przyciski nie podobają. Brzydkie są, no to sobie dorzucamy te, co sobie skopiowaliśmy. Dajemy sobie 2 te przyciski, formatujemy sobie pliczek. On się tu nam czepia, że w Reactie nie ma klas, to jest prawda. On chce, żebyśmy nazywali to class name, więc sobie możemy albo ręcznie, albo sobie pyk, naprawić to w ten sposób. Teraz sobie wracamy do tego i mamy nasze przyciski żywcem skopiowane ze strony. Ok, piękne są. Czyli powiedzmy, że jeden to będzie rozpocznij grę, a drugi to będzie dodaj paladyna. Piękna sprawa. I teraz tak. Chcemy sobie jakoś obsłużyć te on-kliki, tak? Czyli, że na naciśnięciu tym coś się wydarzy i na naciśnięciu tego drugiego też coś się wydarzy. Czyli to już nam tak naprawdę nie jest potrzebne, bo to był kod tych starych przycisków, które nam się nie spodobały. Pyk, cyk, mamy to z powrotem. Dobra. Teraz sobie spróbujemy zobaczyć, co tu się dzieje. Czyli na on-kliku wysyła się jakaś komenda test 1. I to jest zupełnie to samo, co opowiadałem o bindach na klawiaturze. Tutaj naciśnięcie w ten przycisk na ekranie
zrobi nam to samo, co jakby user wpisał w konsoli na czacie /test1. I tu na przykład kolejne argumenty, to moglibyśmy sobie tutaj przekazać w taki sposób, jakiś tam JSONik i tak dalej. Jako obiekt to się i tak serializuje, jest deserializuje, no ale my tutaj nie potrzebujemy aż tak. My potrzebujemy tak naprawdę tylko zrobić sobie komendę start game i zrobić sobie komendę add paladin. Proszę bardzo. I teraz to tak naprawdę jest koniec naszego UI-a. No takiego oczywiście przykładowego. Możemy sobie odpalić konsolę i tutaj, jako że nie jesteśmy w grze, możemy zobaczyć, że mamy takiego stworzonego logera, który chociaż nam pokaże, że hej, chcieliśmy wysłać do Elektrona komendę start game. Komendę add paladin, tak? Dobra. No i teraz spróbujemy sobie jakoś obsłużyć te komendy już w trybie gry. Czyli co? Wracamy sobie tutaj, nie tutaj, wracamy sobie tutaj. To już zostawiamy i teraz tutaj. Ok, pomalutku. Zróbmy sobie na razie, że jeżeli przychodzi jakaś komenda, to my sobie chcemy ją wrzucić na loga. Ok. Odpalamy to maleństwo. Już było odpalone, bo zapomniałem zabić. W każdym bądź razie jest to po prostu projekt node'owy, który wystarczy sobie tam npm install dać, żeby zainstalować wszystkie biblioteki i potem dajemy npm start. I to nam odpala dwie rzeczy. Node'owy proces z GameModem, który komunikuje się z Gotikiem, żeby tam wszystko działało, i reactową apkę, która jest odpalona na localhost 3000. Ok. I teraz możemy sobie odpalić naszym takim tymczasowym, bardzo prozaicznym launcherem Gotika. Możemy sobie tutaj zostawić konsolę na przykład i odpala nam Goticzka naszego kochanego. I tak, wczytuje się. Wszystko się pięknie łączy i mamy teraz już jakby serwer z jednym graczem, czyli samymi sobą. I teraz co nam tutaj miało się stać? No miało nam zrobić, że jak nacisnę F1, to coś się pojawi. No dobra, naciskam to F1. Mam mój piękny, no wiadomo, tak, to po prostu jakiś przykład, nie? Mam moje piękne dwa przyciski, po to F1 znowu znikają i tak sobie mógłby to być na przykład ekwipunek, tak, no ale pomalutku. No i teraz co mieliśmy sprawdzić? Mieliśmy sprawdzić, już widać, tak, tutaj w konsoli za każdym razem jak naciskam F1, to się pojawia, że tak naprawdę przyszła komenda open menu. A jakbym sobie zrobił tutaj test 1, 2, 3, to zobaczycie, że wszędzie test 1, 2, 3. No i to jest nieobsługiwane, tak? Ale zobaczmy teraz nasze przyciski, tak? Naciśnijmy sobie rozpocznij, start game, jest. Dodaj paladyna, jest. Dobra, super, fajnie. Czyli coś mamy. Co zrobimy najpierw? No najpierw zrobimy coś prostszego. Najpierw zrobimy sobie dodawanie naszych sojuszników. Dobra. Czyli tak. Wracamy sobie do kodu i możemy sobie, no na razie powiedzmy, że tutaj będziemy sobie ifować. Nie jest to najlepsza praktyka, ale dla przykładu możemy sobie tak ifować wszystkie komendy na razie. Czyli co? Jeżeli to jest komenda open menu, to coś, a jeżeli to jest komenda dodaj paladyna, to coś innego. No i co my tu musimy zrobić? No i teraz zaczyna się zabawa. Gothic Together wystawia 3 skopy, 3 zakresy metod. Jedna to są metody klienckie, czyli te, które wykonują się u klienta podłączonego, czyli to będzie jakiś launcher, to będzie jakiś HTML, to będzie ustawienia kamery, tak, bo każdy już ma swoją kamerę. Ma też taki drugi scope server, czyli to analogicznie tylko na serwerze. I jest taki trzeci scope związany z unionem. 80%, a prawdopodobnie tego użytecznego to jest 90% uniona zostało zmapowane na TypeScript, czyli możesz wykonać każdą komendę uniona po prostu z poziomu TypeScripta. Czyli wszystko dostarcza union, a union dostarcza no, praktycznie każde API gotikowe, możesz wykonać z tego poziomu. No i teraz sobie to tutaj zobaczymy.
Czyli co potrzebujemy najpierw zrobić? Najpierw potrzebujemy pobrać sobie pozycję naszego gracza, tak? Czyli zaczynamy od jakiegoś const, my position. I co tutaj jest? Mamy sobie playera. Player ma 3 rzeczy. ID, name, NPC, UID jakieś tam. Ok, zawsze każdego gracza NPC można dorwać po prostu poprzez player NPC. I jak tutaj sobie teraz damy kropeczkę, to dostaniemy ogromny spis metod. I to są tak naprawdę wszystkie dostępne metody Uniona. Czyli tak naprawdę mamy dowolność na serwerze, co możemy zrobić, nawet mamy pewien rodzaj braku zmian, tak? Bo skoro mamy już zmapowane 80% Uniona, no to tak naprawdę tutaj mamy już możliwość zrobienia praktycznie wszystkiego. No i w Unionie jest taka metoda getPositionWord, cyk, pyk i już. I już teraz mamy sobie w tej zmiennej naszą pozycję. I teraz tutaj akurat dla uproszczenia dodałem, Unionem NPC dodaje się dosyć wolno, więc dodałem sobie taką komendę serwera, tak? To o czym mówiłem przed chwilą, że możemy sobie też używać takich komend, takich metod serwerowych i jest taka metoda create NPC, która po prostu przyjmuje, jakiego paladyna chcemy postawić i gdzie. Dobra. Czyli co? Tak naprawdę powinno to już zadziałać. No i normalnie musielibyśmy tam jakoś budować, coś tam restartować grę. Bez sensu. Operuję to na takiej zasadzie, że za każdym zapisaniem naszego pliku to się automatycznie restartuje i znowu łączy z naszym serwerem. Czyli bez restartu gry możemy sobie testować nasz kod, nawet jeżeli nasz kod by crashował aplikację, to też tam jest tak to zrobione, że tylko tam wyskoczy błąd i nie zabije tego tika. Chyba że mocno przesadzimy, tak? I teraz tak. Nadal jestem w grze, nie restartowałem, odpalam sobie znowu nasz świetny klikam dodaj paladyna. Pyk. Mamy naszego wspaniałego rycerza. Dobra, to jest jeszcze z jednego. Pięknie. Super, jesteśmy szczęśliwi. Moglibyśmy sobie zrobić jakiś limit, jakieś tam ustawienia, jakieś tam komendy, podążaj, broń, idź tam tak? Wszystko sobie moglibyśmy tu oskryptować. Fajnie. Robimy w takim razie dalej. Co byśmy musieli teraz zrobić? Moglibyśmy zastanowić się nad jakimiś tam, powiedzmy, zmiennymi, globalnymi do tego trybu, tak? No bo tam jakieś takie będą rzeczy, które będą kontrolowały ten tryb i w jakim momencie on jest, tak? Ja sobie to oczywiście przygotowałem, nie będę oszukiwać. I na przykład coś fajnego, co może być, to jest jakiś phase, tak? Czyli w którym etapie jesteś. No najpierw się łączycie, jest jakiś prepare phase, tak? Przygotowanie i potem sobie startują fale, tak? Czyli na początku jesteś sobie w jakiejś, powiedzmy, fazie gry i to niech to będzie prepare, tak? Zrobiłem sobie tutaj też takie coś, że ile chcesz mieć orków na falę, tak? Czyli powiedzmy co 10 sekund będzie nowa fala, będą atakować co 10 sekund i na początku będzie tak, że będzie tylko jeden ork na falę. A propos właśnie takich fal, zróbmy sobie jeszcze zmienną globalną counter tych fal, żeby odmierzać, że te co 10 sekund, tak? Co 10 sekund to sobie zrobimy, zanotujemy sobie, kiedy była ta ostatnia sekunda, kiedy puściliśmy daną falę i na razie nam to wystarczy. Czyli mamy takie coś. No i teraz co byśmy tutaj musieli dalej zrobić? No tak naprawdę to musimy sobie zrobić, że na komendzie rozpocznij zmienia się, powiedzmy, game phase prepare na start, tak? No to dobra, no to lecimy. Robimy sobie elsifka, command name równa się, tam było chyba start game, pyk, this game phase równa się started, powiedzmy. Moglibyśmy sobie jeszcze zrobić po cichu taką komendę testową, żebyśmy się nie męczyli, to byśmy sobie zrobili jeszcze taką komendę testową reset. Na tym resecie byśmy sobie robili this game phase równa się znowu prepare, powiedzmy, i reszta ta na standardowe, domyślne wartości. Pyk. Dobra. To po prostu nam ułatwi troszeczkę testowanie, tak?
możemy potem po wszystkim to w ogóle usunąć. Albo zrobić tak jako jakiś reset trybu. Nieważne, tak? I teraz tak. No potrzebujemy coś z tym czasem, tak? Co 10 sekund nowa fala. No i teraz wejdźmy sobie do tego empty game modu, o którym wspominałem, że tam są jakieś tam trybki, jakieś tam callbacki następne. No i tu jest on time, on tick, coś tam tutaj powiedzmy, że pachnie dobrze. No i on tick to jest domyślnie taki callback, który nam się wywołuje co sekundę. Czyli jak się wywołuje co sekundę, to świetnie się sprawdza, bo możemy sobie tutaj napisać override, to tam od razu podpowie, chciałem ładnie zrobić, podpowie. To nam od razu podpowie wszystkie metody, które możemy nadpisać. Jest sobie onTick, pyk. To, że to zwraca voida, to ja bym tutaj sobie odpuścił, bo to jest nieistotna informacja i mamy sobie naszego onticka. ontick, czyli te mija sobie ta sekunda cały czas, tak? I możemy sobie zrobić, że jeżeli ta sekunda sobie mija, ale this game phase jest różne od started, to wtedy, jeżeli jeszcze tryb nie jest wystartowany, to się return. To się nic nie dzieje, tak? Ale jeżeli to by było, że już wystartowaliśmy, to moglibyśmy sobie zacząć robić spawnowanie tego orka co 10 sekund. No i żeby w ogóle zacząć o tym myśleć, no to potrzebujemy jakoś pobrać sobie obecną sekundę, tak? I do tego możemy sobie użyć takiej funkcji node'owej, możlibyśmy też gotikowej, tak? Ale możemy sobie tutaj spróbować sobie znaleźć coś node'owego. Process uptime, number of seconds the current have running. Świetne. Czyli robimy sobie const current second process uptime. I teraz tak. Jeżeli obecna sekunda jest większa od ostatniego czasu, kiedy była dana fala, ale tu jeszcze plus te 10, tak, żeby to było co 10 sekund. To wtedy co robimy? Robimy sobie, że ta ostatnia fala to jest ta obecna sekunda. No i tutaj zrobimy sobie tworzenie orka. Ja sobie tutaj zanotowałem jakieś tam miejsce spawnu, dobre. To jest tak mniej więcej pod bramą. I teraz chcemy sobie zrobić, że co te 10 sekund ma nam zrobić takiego sexy orka. No to samo. Create, ork i jego pozycja. Dobra. To wracamy do Gotika 8 i sobie klikamy rozpocznij. No, to nie było 10 sekund. I teraz następny za kolejne 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, coś tam działa. Reset dajemy. Reset powinno nam zresetować, że teraz nie powinny się pojawiać. No z 5 sekund minęło. Dobra. Czyli tak naprawdę mamy tylko problem z tym początkowym czasem, bo on tak naprawdę biegnie, jak to się już odpala i dlatego te 10 sekund początkowe. Jak klikniemy rozpocznij, to powinno się nam zrobić, że ostatnia fala była w tym momencie, kiedy klikniemy rozpocznij. Wtedy nie zrobi się to od razu, tylko za 10 sekund. Dobra. To poprawiamy drobny błąd i robimy sobie, że w momencie, kiedy gra startuje, to sobie robisz się orks per wave. Jaki orks per wave? Last wave time równa się proces update. Dobra. Ups. I co? Bez żadnego restartu. Wracamy sobie tu. Klikamy sobie rozpocznij. Nie ma tego orka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
pyk. No, ja trochę szybciej liczę. Myślę, że to jest dobre. No to restartujemy. Fajnie. I mamy taki bardzo upośledzony tryb, ale lecimy dalej. No, żeby to chociaż miało szczątki sensu, tak, to już możemy sobie robić obrońców, możemy sobie robić atakujących, no ale dobrze było, żeby ci atakujący jeszcze na nas tutaj szli, tak? I to by było nam już byłoby nam bardzo miło, tak? Już byłoby bardzo w porządku. No i teraz jak to możemy zrobić? To możemy zrobić unionem, tylko jest taka rzecz, że w momencie, kiedy tworzymy sobie tego orka, to jeszcze spawn manager gotikowy musi go dorzucić do świata i tak dalej. Tak więc komendę temu orkowi, żeby on na nas szedł, musimy zrobić w kolejnym tiku, tak? Czyli w kolejnej sekundzie, żeby tam się to już wszystko dobrze dograło. I teraz co możemy zrobić? Możemy sobie zrobić prostą tablicę. Oczywiście są piękniejsze sposoby na to, no ale zróbmy sobie tablicę nowo zespawnowane, może new spawn orcs, powiedzmy. Nowo zespawnowane orki, tak? I to jest OCNPC. O Jezu. OCNPC, tablica z domysłu pusta. Dobra. Powiedzmy właśnie, że ta tablica by też tu się na restarcie clearowała. Jest jakiś clear? Dobra, jak nie ma clear, to możemy też tak, pyk. I teraz tak. Jak tego orka sobie tutaj dodajemy, to chcielibyśmy go sobie tutaj dorzucić do tablicy. Czyli zapisać go sobie. No dobra, to sobie go robimy sobie go do zmiennej i potem sobie robimy new spawn orcs i sobie robimy pushika i sobie puszujemy tego orka do tablicy. Ok, czyli teraz tak naprawdę w tej sekundzie z falą ten ork będzie dorzucony do tablicy i potem musimy sobie zrobić tą komendę, ażeby tego orka naszego zmusić do iścia do podążania w naszym kierunku. Jak to zrobić? No, piszemy sobie tak. If this i tu było jeżeli tam jest jakiś taki nowy ork, któremu trzeba coś jeszcze zrobić, to iterujemy sobie po wszystkich orkach. I co będziemy robić? No i tutaj już sobie skopiuję, nie udając, że to piszę, bo to jest union. Jak to szukać przykładów z tym, o tym będzie na pewno jakaś potężna dawka dokumentacji, ale generalnie zachowania NPC-ów w Gothicu są na takich kolejkach wiadomości. I tu sobie tworzymy taką wiadomość: idź do WOBa. WOB to jest tak naprawdę każdy element świata gry, czyli może być też NPC, czyli mówimy sobie tak, temu nowemu orkowi dorzucamy do kolejki wydarzeń idź do WOBa i wrzucamy tutaj nasz NPC hosta. To mógł być gracz, mogło być na przykład, że spawnuje się 5 orków i każdy rzuca się na innego, tak? No ale niech będzie tak. Potem pobieramy sobie ten menadżer eventów tego orka i wrzucamy sobie to do tego menadżera. No i teraz, jakbyśmy sobie zrestartowali, to powinniśmy mieć już taką sytuację, że te orki na nas biegną. Dobra. Zobaczymy. Mamy tych paladynów, mamy tych rycerzy. Wszystko tam się niby odświeżyło. No to co? Klikamy rozpocznij. I czekamy te 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4 i zaczynam się martwić. Jest. Idzie do nas? Idzie do nas. Oj, nawet teraz jak ja podszedłem, to nawet za bardzo idzie. Nawet za bardzo idzie. I tu się zaczyna zabawa. I następny idzie do nas? Idzie do nas. Dobra. Czyli udowodniliśmy naukowo, że faktycznie ta sytuacja jest opanowana. Możemy sobie nacisnąć reset, żeby więcej się nie spawnowało. Dodamy sobie paru kolegów może jakoś by tutaj się ten stan zresetował. No to są takie minusy tego, że nie muszę restartować gry, tak? Że jakoś tam mógłbym sobie zrobić jakąś komendę, czyść wszystko i żeby to usuwało, no ale to pomału, tak? No dobra, to mamy czysty stan, czyli tak, mamy start gry, mamy sobie, że co 10 sekund pojawia się kolejny ork, ten kolejny ork sobie na nas atakuje
No to kończymy już tą zabawę, czyli robimy sobie, że gra się kończy w momencie, kiedy ork cię zabije i wtedy pojawia się tam jakaś notyfikacja, że przetrwałeś tyle walki, na takiej fali umarłeś, tak? Zróbmy sobie coś takiego. No i jak to zrobić? No, zróbmy sobie, że co ten tick, jeżeli gra wystartowała, to sprawdzamy sobie, czy dana postać ma jeszcze życie, czy nie umarła, tak? Czy nasz host nie umarł. No jak to zrobić? Zróbmy sobie current HP, tak? HP. I co my tu mamy? Mamy sobie znowu, że możemy sobie dobrać się do wszystkich graczy i sobie tam zrobić, że players, tutaj jakiś jego ID i tak dalej, ale akurat dla hosta mamy takie coś jak host NPC, tak? Czyli dobieramy się do NPC hosta i robimy sobie, i znowu wszystkie metody uniona, tak? I robimy sobie get attribute. No i tu jest, że a1 number zwraca nam albo inną liczbę, albo nula. Tutaj nula tak naprawdę chyba nigdy nie zwróci. Natomiast no, to jest taki TSL i nie można było określić, które metody faktycznie zwracają z tego nula. No i tu mamy takie coś, że pod zerem, to wiemy wszyscy z cheatów, ale mamy też wyciągnięte jako stałą, że pod zerem mamy życie i teraz robimy sobie, że pobieramy te życie. Dobra. I teraz jeżeli to życie to jest 0, to co byśmy chcieli zrobić? No byśmy chcieli zrobić powiedzmy game phase na jakieś tam the end. No, nie ma znaczenia tak naprawdę. I byśmy chcieli sobie zrobić na przykład stworzyć nowe HTML-owe okienko i tam sobie coś wyświetlić, tak? Jakiś taki stan. I teraz to, co wcześniej widzieliście, to był przykład, jak wyświetlać elementy, do których potrzeba obsługi myszki, czyli właśnie jakieś tam ekwipunki i tak dalej, ale jeżeli sobie poprzedzisz nazwę HTML-owego elementu, poprzedzisz sobie overlay, to wtedy to jest coś, co się będzie wyświetlać zawsze na ekranie i nie będzie się dało w to kliknąć, mając aktywną myszkę. 0 to jest ID gracza, tutaj trzeba by było to zrobić piękniej, ale w każdym bądź razie 0 to jest zawsze host, więc sobie możemy w ramach tego przykładu zrobić taki prosty kod, że wczytujesz nowy HTML-owy komponent o nazwie overlay endscore dla gracza 0, czyli dla tego hosta, o którym testujemy. I tu jest tylko taka informacja: umarłeś podczas danej fali, gratulacje i tyle. Dobra. Zapisujemy, wracamy do gry. Ups. Czyżbym przedobrzył? Nie przedobrzyłem. Bałem się, że mi crashnęło może. Dobra. Czyli co dalej? Rozpoczynamy. Czekamy 10 sekund, bo naprawiliśmy ten błąd. Zobaczymy, czy będzie szedł. To nie ten, żeby nie było. To raczej nie ten. Chyba przypadkowo. Dobra. Jest, idzie w naszym kierunku, tak jak chcieliśmy. I to była pierwsza fala. No normalnie jeszcze na tym overlayu fajnie było, żebyśmy sobie, o matko, żebyśmy sobie to wyświetlali, jaka to fala i tak dalej. Dobra, pierwszą przeżyliśmy, tak? Okej, to jest druga, z tego co rozumiem. No dobra, to teraz już, żeby oszczędzać czas, tak? Dajemy się go tutaj. Dawaj go tu. No bo mi zabiją. Nie, testowanie na żywo. Już tak zmęczony dzisiaj jestem. Pyk. No, brzydko, ale umarłeś podczas fali zerowej. Gratulacje. Ok. Jest to błąd, który oczywiście wykonaliśmy sami. Już nie będę go naprawiać, dlatego że pewnie z pół godziny to już nagrywam. Natomiast to oczywiście jest banalne, od razu pokażę, żeby nie było. Tylko mi się uda zabić Gotika, pyk, umarł. No i to oczywiście wave counter jest nasz, tak? Ustawiamy go na początku na 0, restartujemy go na 0. A tutaj jeszcze w tym momencie, kiedy minęło te 10 sekund i robimy powinniśmy robić wave counter plus równa się 1, tak? I w ten sposób by to faktycznie liczyło te fale. Ja też tutaj chciałem jeszcze zrobić orks per wave, tak? Czyli właśnie na przykład zrobić, że
że co 10, co tam nie wiem, co 2 minuty można byłoby zrobić, że jeden ork więcej się spełnuje na falę. Wtedy nie moglibyśmy oczywiście robić tego w ten sposób, ale po prostu jakimś forem. Tak naprawdę wystarczyłoby, żebyśmy dopisali coś takiego, że fora przez tyle razy zrób tego fora, ile mamy fal i już byśmy mieli to obsłużone. No ale to jest tylko taka dość długa. Myślałem, że szybciej się uwinę, 37 minut. To jest taka mniej więcej pokazówka, jak to wygląda, jak się z tym bawimy, jak to się testuje, jak to się odświeża, że przede wszystkim, że masz TypeScript, że masz podgląd w Reactie, że masz hot reloada, czyli nie musisz restartować, callbacki i tak dalej, i tak dalej. Dobra, myślę, że to będzie na tyle. Postaram się coś tam nagrywać sensowniejszego na przyszłość i powoli zaczynam pisać dokumentację. Tak więc dzięki serdecznie, trzymajcie się i powodzenia.